Nowoczesna medycyna to taka, która wychodzi naprzeciw pacjenta. Nie potrzeba długich pobytów w szpitalu i bolesnych zabiegów, aby pozbyć się przykrych dolegliwości żylnych. Szpital Esculap w Osielsku od lat jest pionierem w nowoczesnych metodach leczenia chorób żył i powikłań, jak zakrzepica czy zespół pozakrzepowy. Obecnie proponuje aż 16 metod leczenia żylaków i właśnie wprowadził do swojej oferty nową mikrofalową ablację żylaków. Pierwszy tego typu zabieg w Polsce przeprowadził we wrześniu dr Michał Molski. Asystował mu ekspert w tej dziedzinie profesor Zhu Yufeng z Chin. To ważne, aby polscy lekarze pozyskiwali wiedzę o nowych metodach leczenia wprost od flebologów z całego świata. Myśląc o żylakach, musimy pamiętać o tym, że są widoczne takie żylaki gołym okiem, ale są też żyły zasilające, takie źródła. I celem tej nowoczesnej flebologii jest przede wszystkim usunięcie źródła. W 90, 80, 90 przypadków jest to żyła odpiszczelowa, czyli taka żyła, która biegnie na odcinku od kolana do uda i jakby to jest główny cel większości operacji flebologicznych. Polega ona na tym, że do wnętrza tej żyły zakładamy węflon, taki mniej więcej jak do pobierania krwi, czyli można go założyć praktycznie bezboleśnie i bez znieczulenia i przez ten węflon wprowadzamy do żyły odpowiedni cewnik. Ten cewnik przepychamy przez tą żyłę aż do pachwiny, czyli na całym tym odcinku, który jest zniszczony, gdzie stawki są niewydolne, gdzie krew po prostu źle płynie. Następnie żyła jest znieczulana, czyli cieniuteńką igłą, tak jak u dentysty, znieczulamy skórę i żyłę na całym udzie, a następnie zaczynamy ją podgrzewać, czyli włączamy generator mikrofal, który podgrzewa tą ścianę żyły, doprowadza do skoagulowania, zniszczenia tej żyły i w przeciągu kilku miesięcy po zabiegu ta żyła albo zamienia się w bliznę, albo całkowicie znika. Zabieg ten może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Osoby, którym towarzyszy silny stres, mają możliwość krótkiego znieczulenia dożylnego. To kwestia wyboru. Ciekawostką jest, że w Chinach pacjenci podczas tego zabiegu mogą nawet używać urządzeń mobilnych. In my vein center, we only do the local anesthesia, so the patient can watch the doctor doing, and also they can play iPad or iPhone during the operation. But I think Dr. Michael will that patient feel better during the operation, and after operation, the patient can stand up and walk outside the operation room, no problem. The patient in my center, they can play games, no problem. And the play games may let people feel no pain. Yeah. Świadczy to także o dużym komforcie i bezpieczeństwie tego zabiegu. Pół godziny po wyjściu z sali operacyjnej opowiedziała nam o tym pacjentka pani Renata Wieczorek. Jestem zadowolona z tego względu, że zaraz praktycznie można wstać, niż po takim tradycyjnym zabiegu, bo mam porównanie, bo miałam też zabieg na lewej nodze, gdzie miałam opatrunki i musiałam leżeć. Więc jestem bardzo zadowolona z tej metody. Szpital Esculap jest pionierem w oferowaniu pacjentom tej metody. Stał się tym samym źródłem zainteresowania flebologów z całego kraju. Największe chyba na nas wszystkich wrażenie dzisiaj zrobiło wykorzystanie fal ultradźwiękowych do zamykania żyły odpiszczelowej. Był to chyba pierwszy zabieg w Polsce. No, niesamowicie ciekawy, niesamowicie interesujący. Do tej pory my znamy takie zabiegi jak radiofrekwencja, lasery, mechaniczno-chemiczne ablacje, kleje. Natomiast na pewno jest to coś nowego, niezwykle postępowego. No i cieszę się, że miało to miejsce właśnie w tym szpitalu kierowanym przez pana profesora Molskiego. Że, no, jestem pod dużym wrażeniem. Szpital Esculap jest pionierem nie tylko w nowoczesnych metodach leczenia żylaków, ale i nowoczesnych metodach nauczania. To m.in. tu narodził się pomysł Akademii Flebologii, która na wzór francuski kształci młodych lekarzy, chirurgów i flebologów. Korzyści rozwoju tej akademii odczują pacjenci w całym kraju. Pacjenci będą mieli możliwość uzyskania pomocy bliżej miejsca zamieszkania, bo mamy nadzieję, że ci kursanci nasi poznają na tyle te metody, że będą mogli zacząć wdrażać je w swoich ośrodkach.
My jesteśmy zagonieni w czasie. W związku z czym współczesny młody lekarz potrzebuje w krótkim czasie, bo ma bardzo mało tego czasu, w wersji kompaktowej, otrzymać kwantum wiedzy teoretycznej przełożonej natychmiast na działalność praktyczną. A to nie jedyne zadanie Akademii Flebologii. Kwestia walki o to, żeby te metody, przynajmniej jedna z nich, była refundowana. Bo jak wiecie Państwo, na dzień dzisiejszy Narodowy Fundusz refunduje tylko stripping, czyli klasyczną operację i miniflebektomię. Natomiast żadna z metod termicznych, nietermicznych w Polsce nie jest refundowana. Każdy kraj Unii Europejskiej posiada przynajmniej jedną metodę, która może być refundowana. I my teraz walczymy o to, żeby przynajmniej jedną metodę wprowadzić na polski rynek, refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji o metodach dostępnych w szpitalu Eskulap w Osielsku na stronie internetowej lecznicy. Warto wysłuchać i obejrzeć także filmy przygotowane przez szpital na dedykowanym pacjentom kanale szpitala na YouTube.